Widzicie te skały, te zamki? Większość ludzi zauważa tylko to, co jest na powierzchni, ale Jura skrywa swoje największe tajemnice pod ziemią. Dzisiaj zanurkujemy w mrok, by odkryć historie, które przez setki tysięcy lat pisały się w zupełnej ciemności. Od prehistorycznych gigantów, przez królewskie legendy, aż po zaskakujące stworzenia. Jaskinie to nie tylko dziury w ziemi, to kapsuły czasu. I dzisiaj otworzymy 4 z nich. Przygotujcie się, bo nasza podróż w głąb ziemi zaczyna się już teraz, w miejscu, które na pierwszy rzut oka wygląda jak schronienie, ale w rzeczywistości jest domem dla stworzeń, których nie chcielibyście spotkać. Razem w Polskę to seria, w której razem z Wami odkrywamy najciekawsze miejsca w kraju, nie tylko te znane z pocztówek, ale także te, o których rzadko się mówi, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Od ponad 10 lat jeździmy po Polsce, szukając historii, miejsc z klimatem i atrakcji, które potrafią zaskoczyć. Opowiadamy konkretnie, bez nadęcia, tak żeby zaciekawić i zainspirować do własnych wypraw. Jeśli lubisz podróże, ciekawostki i chcesz wiedzieć, gdzie naprawdę warto pojechać, ta seria jest dla Ciebie. Naszą podróż zaczynamy w miejscu, które na pierwszy rzut oka wygląda jak schronienie, ale w rzeczywistości jest domem dla stworzeń, których nie chcielibyście spotkać. Jaskinia wierzchowska to nie jest zwykła dziura w ziemi. To naturalny labirynt, który skrywa w sobie coś, co sprawi, że zaczniecie uważniej patrzeć pod nogi. Historia tego miejsca sięga milionów lat, kiedy to siły natury rzeźbiły w wapiennych skałach. Choć eksploracja jaskini przez człowieka rozpoczęła się znacznie później, bo dopiero w połowie XIX wieku, to ślady w jej wnętrzu świadczą o tym, że już w epoce neolitu była ona zamieszkana. Ale o tym opowiemy Wam za chwilę. To właśnie dzięki badaniom pionierów polskiej archeologii Jana Zawiszy i Gottfryda Ossowskiego odkrycia w jaskini wzbudziły tak wielkie zainteresowanie, że stała się ona jedną z pierwszych w Europie, która została przystosowana do ruchu turystycznego. W latach 90. doszło do obrywu skalnego, który zablokował jedno z głównych wejść, co doprowadziło do zmiany szlaku, ale pozwoliło też ochronić jej wyjątkowy mikroklimat. Jaskinia wierzchowska to wyjątkowe miejsce. Jest nie tylko jedną z największych jaskiń na Jurze, ale ma też najdłuższą trasę turystyczną, liczącą niemal kilometr. Ma aż 3 otwory, co zapewnia stałą cyrkulację powietrza, dzięki czemu panuje w niej mikroklimat niczym w lodówce. Z tego powodu latem zwiedzający często wchodzą w krótkich rękawkach, by chwilę później poczuć na skórze przyjemny chłód i nerwowo zacząć szukać bluzy w plecaku. Prawdziwą gwiazdą jaskini wierzchowskiej jest sieciarz jaskiniowy. To pająk, który całe życie spędza w ciemności. Jest jadowity, a jego głównym pożywieniem są owady. Jednak jest tak sprawnym łowcą, że potrafi upolować nawet wije, czyli krocionogi, które rzadko padają ofiarą pająków. A co w trudnych czasach? W królestwie sieciarzy w czasach niedoboru pożywienia samice zjadają samce, co potwierdza, że w bezwzględnym świecie kryzys wzmacnia relacje, a zastawa się nie marnuje.
Taka strategia przetrwania wymaga jednak wyjątkowej precyzji. Jego echolokacja jest tak wyczulona, że potrafi wyczuć nawet pojedynczy ludzki włos. Przechodząc przez korytarze jesteście obserwowani przez setki niewidocznych oczu, ale spokojnie. Choć jego ugryzienie jest bolesne, atakuje człowieka niezwykle rzadko i tylko w ostateczności. Jaskinia Wierzchowska jest jednym z najważniejszych zimowisk dla nietoperzy na Jurze. Co roku spędzają tu one chłodne miesiące. Liczenie wykazało, że żyje tu kilka gatunków, w tym podkowiec mały i nocek orzęsiony. Zwróćcie uwagę na sufit, bo to tam w pewnych okresach można zobaczyć je wiszące w skupiskach. Nietoperze, choć wyglądają delikatnie, są niezwykle długowieczne. W porównaniu do innych małych ssaków, np. myszy, które żyją zaledwie kilka lat, niektóre z nich, w tym gatunki żyjące w Polsce, mogą dożyć nawet 30, a rekordziści ponad 40. W okresie hibernacji ich serce bije zaledwie kilka razy na minutę, co pozwala przetrwać zimę, a im dłużej hibernują, tym wolniej się starzeją. Wychodzi na to, że sen to najbardziej efektywna recepta na długowieczność, jaką widział świat. Badania archeologiczne wykazały, że jaskinia wierzchowska była intensywnie wykorzystywana już w epoce neolitu. Naukowcy odkryli w niej fragmenty naczyń i liczne ślady ognisk, co świadczy o tym, że to miejsce było tymczasowym obozowiskiem dla ludzi już ponad 7000 lat temu. W tym czasie jaskinie nie służyły jako stałe domostwa, a były wykorzystywane jako schronienie w czasie zagrożenia lub podczas polowań. To dowód na to, że nawet w tych surowych warunkach jaskinia potrafiła zapewnić ochronę. Zresztą, co tu dużo mówić, z takimi sąsiadami jak jadowite pająki i nietoperze trudno byłoby o spokojny sen na dłużej. W jaskini możecie przejść przez niezwykłe komory, jak sala z kotłami, gdzie na suficie zobaczycie zagłębienia wyrzeźbione przez wodę, oraz majestatyczna sala balowa. Chociaż w dużej części jaskini szata naciekowa została niestety zniszczona przez pierwszych turystów, wciąż można tu zobaczyć niezwykle ciekawe stalaktyty i stalagmity, które przez tysiące lat kształtowały siły natury. Jaskinia Wierzchowska to świetny przykład na to, jak natura tworzy unikalne krajobrazy. A co jeśli powiemy wam, że następna jaskinia to kapsuła czasu, która skrywa brutalną historię polowań sprzed 120 000 lat? Przenosimy się teraz do miejsca, gdzie prehistoria zostawiła po sobie krwawe ślady. Zostawiamy pająki i przechodzimy do jaskini nietoperzowej. To miejsce, które nie tylko kryje historię, ale jest jej świadkiem. To prawdziwa kapsuła czasu, która pokazuje, jak dawno temu człowiek walczył tu o przetrwanie. Witam serdecznie w jaskini nietoperzowej. Proszę Państwa, znajdujemy się w Jerzmanowicach na skraju Doliny Będkowskiej. Już te pierwsze zdania wyjaśniają. Jesteśmy w krainie jaskiń i dolin. Serdecznie zapraszamy na przygodę jurajską.
Pomimo że jaskinia nietoperzowa znana była lokalnej ludności od dawna, to jej naukowe odkrycie nastąpiło dopiero w XIX stuleciu. Od tego czasu stała się jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych. Mimo to turyści musieli czekać aż do XXI wieku, kiedy jaskinia została w pełni udostępniona do zwiedzania. Wtedy to obiekt został zabezpieczony i powstała oświetlona trasa turystyczna. Jaskinia była miejscem pobytu i polowań Neandertalczyków już 120 000 lat temu. Te odkrycia czynią z niej jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, dając nam wyjątkowy wgląd w ich życie. Najstarsze ślady należą do ludzi z wczesnej kultury paleozoicznej, znanej z charakterystycznych kamiennych narzędzi, które znajdowano w jaskini. Przez dziesiątki tysięcy lat jaskinia skrywała swoje tajemnice. Dopiero w połowie XX wieku przeprowadzono tu wykopaliska, które odsłoniły kolejne warstwy historii. Odkryto tu ślady kultury jerzmanowickiej datowane na 36 000 lat. Archeolodzy znaleźli tu kości prehistorycznych bestii, a niektóre z tych odkryć są naprawdę zaskakujące. Na przykład niedźwiedź jaskiniowy, czyli ogromna bestia ważąca nawet tonę, która budziła postrach, okazała się być wegetarianinem. Jego dieta składała się głównie z ziół, korzeni i jagód. Za to prawdziwymi drapieżnikami były hieny jaskiniowe. Znacznie większe niż ich współczesne kuzynki, ważyły nawet prawie 200 kg i działały jak brutalna służba porządkowa prehistorycznej ziemi. Ich szczęki kruszyły nawet najtwardsze kości, dzięki czemu pozostawiły mnóstwo śladów po krwawych ucztach, które dziś badają naukowcy. Jaskinia kryje też mniej brutalne, a bardziej filmowe tajemnice. Fani polskiego kina historycznego na pewno kojarzą to miejsce. To właśnie tutaj kręcono scenę do kultowej ekranizacji Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Jaskinia posłużyła jako filmowa kryjówka Horpyny, znachorki i czarownicy, do której Bohun przywiózł Helenę. Mroczne wnętrze jaskini idealnie oddało klimat tajemniczego schronienia. Jednak to nie był pierwszy raz, kiedy nietoperzowa gościła filmowców. Wcześniej, już w 1987 roku, stała się planem filmowym dla kultowego filmu dla młodzieży Przyjaciel Wesołego Diabła. To pokazuje, że jaskinia potrafi być tłem nie tylko dla naukowych odkryć, ale także dla magii kina. W jaskini nietoperzowej macie szansę na prawdziwą podróż w czasie, do niesamowitego podziemnego świata. Na trasie poza naturalnej wielkości rekonstrukcjami dawnych zwierząt, które wyglądają jakby na chwilę zamarły w ruchu, będziecie mogli podziwiać liczne formy naciekowe. Jaskinia to prawdziwe dzieło natury, a spacerując jej korytarzami zobaczycie klasyczne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty oraz płynące po ścianach polewy kalcytowe. Ale to nie wszystko. Wypatrujcie też rzadkich i niezwykłych formacji. Na suficie zobaczycie kotły wirowe, czyli zagłębienia wyrzeźbione przez wirującą wodę, oraz spektakularne wodospady naciekowe, które wyglądają jak zamrożone kaskady. Jaskinia nietoperzowa to miejsce, które wciąż skrywa wiele tajemnic. Mimo prowadzonych od dziesięcioleci badań, naukowcy nadal odkrywają tu nowe warstwy historii. Nawet dziś trwają tu prace archeologiczne, a ich celem jest odkrycie kolejnych, nieznanych dotąd faktów. To świadczy o tym, że historia jaskini wciąż pisze się na nowo. Te badania to jest taki powrót do badań sprzed ponad 50 lat, kiedy to profesor Chmielewski tutaj prowadził badania. Te badania trwały kilka lat i profesor Chmielewski przekopał właśnie cały ten korytarz i ujawnił ładną sekwencję stratigraficzną, która obejmuje
ponad 120 000 lat. Ale najciekawsze były te zabytki, które są związane z takim pierwszym zasiedleniem przez Homo sapiens Europy, jakieś 40 000 lat temu, i mamy tę tak zwaną kulturę jerzmanowicką. To jest kultura, która przeszła do historii, wymyślona jak gdyby przez profesora Chmielewskiego właśnie na podstawie inwentarza krzemiennego, który tutaj został znaleziony w tych właśnie latach 50., 60. XX wieku. My tutaj wracamy, ponieważ mamy pewnego kontrowersje narosły dotyczące tych teorii wszystkich profesora Chmielewskiego na temat polowania na niedźwiedzie jaskiniowe, chronologii tego osadnictwa i tego, jak to ugryźć od strony archeologii, paleontologii, tafonomii. No i postanowiliśmy, że wrócimy na to stanowisko, żeby redatować te materiały, odsłonić całą sekwencję stratigraficzną i przyjrzeć się temu trochę dokładniej, ponieważ część paleontologów, archeologów wątpi w tę teorię, że tutaj właśnie rozpalano tutaj ogniska, ale czy na pewno one służyły temu, żeby polować na te niedźwiedzie, czy to jest jednak po prostu wymieszanie kilku epizodów takich naturalnej obecności niedźwiedzia oraz bytności człowieka na tym stanowisku. Zobaczymy, co tutaj ujawnimy. Już mamy pojedyncze artefakty krzemienne, mamy oczywiście dużo szczątków niedźwiedzia, ale są też inne gatunki, więc liczymy, że będzie dobrze. Ale najciekawsze rzeczy najczęściej na końcu wychodzą. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej ciekawostek o badaniach doktora Wilczyńskiego, to zapraszamy na nasz podcast na Spotify, gdzie znajdziecie dłuższą opowieść. A my tymczasem przenosimy się do kolejnej jaskini, gdzie schronienie znalazł nie prehistoryczny łowca, a król. Odwiedzamy miejsce, gdzie legendy, władza i pewien pająk splatają się, zmieniając bieg polskiej historii. Po świecie prehistorycznych łowców i krwawych uczt przenosimy się w czasie do epoki królów i rycerzy. Stajemy u wejścia do jaskini, która przed wiekami była świadkiem królewskiej ucieczki i symbolizuje upór, który ostatecznie doprowadził do zjednoczenia państwa. Ale czy na pewno to tylko legenda? Bo opowieść o królu, który schronił się w jaskini, jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. Jaskinia Łokietka, dawniej nazywana Jaskinią Królewską, jest jednym z najbardziej znanych obiektów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Pierwsze pisemne wzmianki na jej temat pochodzą już z końca XVII wieku. Choć miejscowa ludność znała ją od wieków, to jej sława zaczęła rosnąć dopiero w XIX stuleciu, kiedy to rozpowszechniono legendę o Królu Łokietku. Dzięki temu zyskała ogromną popularność. Prace nad udostępnieniem jaskini turystom rozpoczęto w 1927 roku, a 2 lata później otwarto ją dla zwiedzających. Od tamtej pory wyposażona w oświetloną trasę regularnie przyjmuje tysiące gości rocznie. Najważniejszą opowieścią związaną z tym miejscem jest legenda o królu Władysławie Łokietku. Ponoć w początkach XIV wieku ukrywał się w niej, uciekając przed pościgiem wojsk czeskiego króla Wacława II. Kiedy Władysław schronił się w ciemności, tuż nad wejściem na jego oczach pająk zaczął błyskawicznie tkać sieć. Gdy pościg dotarł do jaskini i zobaczył nietkniętą pajęczynę, uznano, że nikt nie mógł wejść do środka, by jej nie zniszczyć. W ten sposób Łokietek uniknął schwytania, a jaskinia nazwana jego imieniem stała się symbolem cudu i wytrwałości, która pozwoliła mu w 1320 roku zostać królem Polski. Ale czy to tylko baśń? W ostatnich latach odkrycia archeologiczne potwierdzają, że opowieść ma w sobie ziarnko prawdy. Archeolodzy znaleźli w pobliskich jaskiniach rycerskie ostrogi i okucia pasa pochodzące z czasów Łokietka. Chociaż nie wiadomo, w której dokładnie jaskini schronił się przyszły król, to znaleziska te są mocnym dowodem na to, że rycerze i inni wojowie wykorzystywali tutejsze jaskinie jako kryjówki w tych burzliwych czasach.
Legenda o pająku to więc romantyczna historia, ale fakt ukrywania się zbrojnych w tych grotach jest historycznie potwierdzony. Jak widać, pająk okazał się zaskakująco pożytecznym sojusznikiem koronowanej głowy. Zwiedzanie jaskini prowadzi przez system kilku komór. Jej szata naciekowa jest skromna i jest to w dużej mierze wina dawnych turystów. Przez wieki, zanim jaskinia została w pełni udostępniona, liczne formacje były odłamywane na pamiątkę, a dym z używanych wówczas pochodni okopcił ściany. Mimo to można tu podziwiać wiele interesujących form, takich jak stalaktyty rurkowe, nazywane przez grotołazów makaronami, draperie i polewy naciekowe na ścianach. Jednym z ciekawszych elementów jest jednak słup naciekowy w ostatniej sali, który nosi nazwę orzeł. Na całej trasie można też zaobserwować wiele interesujących zjawisk geologicznych, w tym kotły wirowe, zagłębienia w stropie, które powstały w wyniku działania wody. Opuszczamy królewskie schronienie i ruszamy dalej w głąb wapiennego świata Jury. Przeniesiemy się teraz do miejsca, które choć nie ma tak sławnej legendy, skrywa jedną z najstarszych opowieści liczącą setki milionów lat, gdzie wszystko zaczęło się od morza. Na zakończenie naszej wyprawy odwiedzamy grotę, gdzie legendy ustępują miejsca surowej historii. Jaskinia głęboka w Podlesicach, zamiast chronić królów, skrywała minerały, które tak bardzo zainteresowały człowieka, że po prostu nie mógł się oprzeć i musiał je wydobyć. Przy okazji niestety mocno ją zmieniając. To miejsce jest blizną po działalności przemysłowej, ale też zadziwiającym przykładem na to, jak przyroda potrafi się odrodzić. Jaskinia, choć znana od dawna, stała się sławna za sprawą wydobycia minerałów. W jej wnętrzu prowadzono eksploatację szpatu, czyli krystalicznego kalcytu wykorzystywanego w przemyśle szklarskim, ale o nim opowiemy Wam za chwilę. W czasie II wojny światowej niemieccy górnicy, prowadząc pracę w kamieniołomie, przypadkowo odkryli i w dużej mierze zniszczyli środkową część jaskini. Choć walory przyrodnicze ucierpiały, to paradoksalnie właśnie ta przemysłowa przeszłość sprawiła, że jaskinia jest dziś jedną z największych atrakcji na Górze Zborów. Pierwsze próby udostępnienia jej turystom podjęto już w latach 70. XX wieku, budując betonowe schody, a obecny bezpieczny kształt trasa zyskała w wyniku prac przeprowadzonych w początkach XXI wieku. To czym był ten szpat? To krystaliczny kalcyt, który formował się tu przez miliony lat w wyniku podziemnej alchemii. To minerał, który powstał z tego samego materiału co wapienne skały Jury, z osadów i szczątków organizmów, które zalegały na dnie prehistorycznego morza. Woda, wsiąkając przez te skały, rozpuszczała je, a następnie już wewnątrz jaskini osadzała w pęknięciach i szczelinach. To nie były zwykłe nacieki, a wielkie, przezroczyste kryształy, które błyszczały w ciemnościach niczym diamenty. To właśnie ich czystość i unikalna struktura sprawiły, że stały się tak cenne dla przemysłu szklarskiego. I to one przyciągnęły tu górników, dla których jaskinia była po prostu kopalnią, a nie cudem natury.
Jaskinia Głęboka, w przeciwieństwie do jaskini Łokietka, nie ma romantycznej, średniowiecznej legendy. Jednak gdy wkroczycie do wnętrza przez Lej Szpatowców, już od pierwszych kroków zobaczycie ślady dawnej działalności górniczej, otwory po wierceniach i pozostałości połamanych nacieków. Mimo to jaskinia Głęboka wciąż zachwyca swoją budową. Przejdziecie przez kilka sal i korytarzy. Zobaczycie szczeliny uskoków tektonicznych, a także pozostałości nacieków takich jak draperie i polewy. Warto również zwrócić uwagę na podziemne jeziorka, które tworzą się w zagłębieniach skalnych. Choć szata naciekowa jest zniszczona, jaskinia nadal żyje, a nowe formacje, takie jak makarony czy stalagmity, powoli odbudowują się po zniszczeniach. Mamy nadzieję, że nasza podziemna podróż do krainy jaskiń, od prehistorycznych polowań i krwiożerczych bestii po królewskie legendy, wciągnęła Was. Ale to tylko mała część tego, co czeka Was na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jeśli chcecie odkryć więcej jej tajemnic, zobaczyć majestatyczne zamki i zapierające dech w piersiach krajobrazy, obejrzyjcie pozostałe filmy o Jurze, które znajdziecie na naszym kanale. Do zobaczenia na kolejnej przygodzie.